Cześć, witajcie kochani. Witam Was w kolejną niedzielę w moim ogródku. Mamy już wrzesień, mamy ostatnie zbiory, jeden z ostatnich zbiorów pomidorków. Także tutaj przede mną to, co udało mi się uzbierać z samego rana. Jeszcze myślę, że taka jedna lub dwie partie pomidorów będą. I teraz robię już tylko takie czyste soki z pomidorów, dodaję tylko sól i cukier, a to bardzo ułatwia mi tą pracę, ponieważ mam mnóstwo już słoików, gdzie mam przecier pomidorowy zrobiony z ziołami, z cebulą, czosnkiem, doprawiony tak jak lubimy, ale ostatnio jak oglądałam film z kanału Dziki w ogrodzie, to Martynka wspomniała, że robi taką czystą pasatę, a dopiero później doprawia. I wiecie co? Z tych ostatnich pomidorów mi się już ich nie chce nawet robić. Ja już mam tyle tych pomidorów zrobionych, że już jak patrzę na te pomidory i tak się zastanawiam, zostawić je czy nie zostawić, no oczywiście nie zostawię. Po to uprawiamy te nasze owoce, warzywa, żeby nimi się cieszyć i aż do końca. Także nie popuszczam, ale teraz robię to najszybciej jak mogę, po prostu zagotowywuję tutaj, gotuję te pomidory jakieś 30 minut z solą i cukrem, potem przecieram, żeby już nie było pestek, bo przeciery pomidorowe z różnymi dodatkami, one są z pestkami, ze skórką zmielone na gładką masę i to mi nie przeszkadza, ale tutaj takie czyściutkie, taką czyściutką pasatę robię, także super pomysł, także zajrzyjcie do kanału Dziki w ogrodzie. Była u nas susza, dopiero chyba popadało wczoraj pierwszy raz od ponad miesiąca. Z racji tego, że mamy dużo innych obowiązków, nie byłam w stanie podlewać tego ogrodu tak systematycznie jak na początku, na wiosnę i podczas pierwszej części lata. Już idzie niestety jesień i tutaj jakaś cukinia urosła jeszcze, ale zobaczcie, to już jest naprawdę nic i obawiam się, że ona będzie chyba niezbyt dobra w środku, no ale zebrałam. Niestety cieszyłam się na to, że rośnie mi dynia, piękna biała dynia z miękką skórką. Chyba, nie wiem, czy ją wezmę i ja zajrzałam do niej, ona mi zgniła. Ja nie wiem dlaczego, a taki płaczący mam głos. Oczywiście, że tak, bo ona była już taka piękna, dorodna, a dzisiaj zaglądam, a ona jest przegnita totalnie. Chyba że powinnam ją była zebrać, jak ona była taka właśnie niewielka. No trudno. Tutaj przyciągnęłam jeszcze chili, te ostre, najostrzejsze chyba jakie mamy, żeby obciąć i wysuszyć. To jest ze szklarni i dziwne, bo w szklarni mi znacznie wolniej dojrzewały te papryczki niż na zewnątrz. Tutaj już są papryczki, te roślinki po obcięciu. Nie ta, bo ta jest akurat większa rodzaj chili, ale te mini, ale tu jeszcze było kilka takich, no i czekam aż się zaczerwienią. Niestety coś im to wolno idzie. Nie wiem dlaczego. No i jak widzieliście na poprzednim odcinku, to już przygotowywałam sobie grządki do przekopania i dzisiaj się nimi muszę zająć, a będzie troszeczkę też oprócz tej pracy takiej fizycznej, gdzie muszę przekopać grządki, zakopać wszystkie zielsko, to tam są moje już dojrzałe winogrona, także będę na pewno sobie podskubywała winogrona, żeby przynieść sobie radość tego kopania. I niestety muszę sobie się tylko schylić. Jak wyszłam do ogródka, żeby zebrać pomidory, to wyrwałam kolejne dynie. Mamy już wrzesień, oderwę tylko. I ta dynia jest takiej wielkości. Ja wątpię, żeby ona urosła, a poza tym zajmowała mi grządkę, gdzie mam seler i ten seler też niezbyt dobrze już rośnie. Mam bardzo malutkie bulwy, no niestety susza. Dlatego stwierdziłam, że nie będę trzymała tej rośliny, której już liście tutaj zaczynają chorować, tylko zrobię miejsce na seler, a i dzisiaj też poobrywam liście selera i wzruszę ziemię, mając nadzieję, że jeszcze do tej zimy troszeczkę mi ten seler podrośnie, te bulwy selera podrosną. Jak nie, no trudno, to będę korzystała tylko z liści. Także, kochani, zabieram się do pracy. Najpierw tej fizycznej, przekopywanie grządek, a potem obrywanie liści, przerabianie pomidorków i zobaczymy, co jeszcze. Zapraszam do oglądania.
Zanim sobie ubrudzę ręce przy kopaniu, to oczywiście wykorzystam tą piękną pogodę na to, żeby wysuszyć pranie. Pewnie już niedługo nie będzie takiej pogody, żeby można było suszyć to na zewnątrz. Dlatego wykorzystuję każdy moment, bo nie wiem jak Wy, ale takie pranie suszone na pięknym słoneczku przy lekkim wiaterku dzisiaj pachnie zupełnie inaczej niż to, które się kisi w domu albo w suszarce. Ja staram się suszarki nie używać, jeżeli nie mam takiej potrzeby, ale taka suszarka naturalna, oczywiście to jest to. Także zrobię sobie niestety trochę cienia przy grządkach, w których będę kopała, no ale trudno, coś za coś. Także niech sobie to wszystko pięknie tutaj schnie. Kiedyś miałam taką suszarkę rotacyjną, ale tam też warstwami to pranie się suszyło i w tym roku jakoś tak nam przyszło do głowy, żeby po prostu przeciągnąć linkę przez całą szerokość ogrodu i schnie znacznie szybciej, elegancko, jedna warstwa i wystarczy w zupełności. I nie bawię się takimi wieszaniem prania pomiędzy linkami gdzieś. Jest szybciej. Moje pranie już się super tutaj suszy. W związku z tym mogę założyć rękawiczki i zacząć od tej grządki po ogórkach. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, oprócz ogórków miałam tutaj wspornik włożony w 2 grządki i na tym wsporniku rosła fasolka Blauhilde, ale już nie kwitła, już nie dawała plonu, w związku z tym ją usunęłam. Kładłam wszystkie tutaj odpadki na wierzch tej grządki i ponieważ zostawiłam to na kilka dni, to po prostu to osiadło. I teraz ja sobie tylko przerzucę tą zieloną masę, która już w sumie nie jest zielona, tylko jest taka brązowa i żółta, na grządkę obok, gdzie miały być ziemniaki, ale nic nie urosło. Potem zobaczymy, czy tam coś się dzieje, czy nie, bo jeżeli się nie dzieje, to też ją postaram się dzisiaj przekopać. Także najpierw sobie przerzucę tą masę właśnie na grządkę obok. Tak jak się uda. A jak się nie uda, to trudno. Będzie mi łatwiej po prostu tutaj przekopywać. W zeszłym roku pojawiło mi się zielsko, które wygląda troszkę jak pokrzywa. Pokażę Wam z bliska i niestety jest to roślina inwazyjna, dlatego staram się to wykopywać i wyrzucać do odpadków bio, ponieważ niestety nie mogę tego wyplenić. Nie wiem, czy złapię. Jest takie słońce ostre, że nie widzę, ale taka roślinka, jeżeli macie na nią sposób, to podajcie proszę. Bo naprawdę jest trudno się tego pozbyć. Muszę podważyć tak, żeby jak najwięcej tych korzeni wyciągnąć tej roślinki i dopiero gdzieś odłożyć ją boczkiem, żeby ją wyrzucić całkowicie z ogródka. Przy grządkach podwyższonych problem jest taki, że najpierw muszę sobie odrzucić część ziemi, żeby móc zakopywać tą zieloną masę. Jak macie grządki na płasko, to pewnie gdzieś tam boczkiem można to zrobić. No, w takich grządkach podwyższonych niestety musimy sobie najpierw zrobić miejscówkę, żeby przesypywać kolejną masę. Także ja postaram się odrzucić tą część ziemi na koniec przy moich porach. Ziemia jest totalnie sucha. Także chyba widły raczej odpadną. W tym momencie muszę iść po szpadel. Mamy naprawdę cudowny dzień. Mamy też szpadel, także będzie chyba szybciej. Tak jest. I teraz jak mam taki dołek przygotowany,
pokazywałam Wam też w zeszłym roku. Chyba nawet przy tej samej grządce, o ile dobrze pamiętam, że jak mam taki rowek, może jeszcze go pogłębię, bo ja mam naprawdę sporo tej zielonej masy. Takimi partiami biorę to moje zielsko. Szpadlem staram się jeszcze rozdrobnić na mniejsze kawałki i zakopujemy. I tak kawałek po kawałku po prostu pozbędę się tej masy. W ten sposób ona mi się rozłoży do przyszłego roku. I teraz zatrzymałam się przy linii moich porów. Może nie są one, słuchajcie, jakieś dorodne. One były zarośnięte tutaj ogórkami, ale myślę, że por może zostać do naprawdę późnej jesieni, a nawet i przez zimę. U nas nie ma jakichś szczególnych mrozów, także jeszcze mu mogę dać szansę do tego, żeby troszeczkę się wzmocnił, no i wykorzystywać na bieżąco, po prostu niech sobie w tej ziemi będzie. Tu już zakopałam część mojej zielonej masy, ale brakuje mi tutaj ziemi, ponieważ nie będę ruszała tego pora. Dlatego przyniosłam sobie doniczki, w których rosła mi papryka, a tą paprykę już zebrałam. W związku z tym po prostu ta ziemia tutaj, to jest ziemia kompostowa używana do tych papryk. Ja ją sobie rozrzucę tak samo jak tą całą zieloną masę, którą miałam. Ogonki jeszcze powrzucam i w ten sposób mam wypełnioną moją grządkę. W niektórych doniczkach było też runo owcze i teraz zaglądam i słuchajcie, tutaj zostały dosłownie resztki tego runa owczego, także on się pięknie rozłożył i powiem Wam, że naprawdę utrzymywało mi to runo owcze wilgoć w tych roślinkach, za co jestem wdzięczna temu pomysłowi, który gdzieś podpatrzyłam też na internecie. Tu jeszcze jest wilgoć i tu jeszcze jest, tu jest resztka tego runa owczego, a dawałam naprawdę sporą garść, także pięknie się rozłożyło i teraz mogę to rozsypać. Tu jeszcze była wilgoć, bo to zbierałam chyba wczoraj czy przedwczoraj ostatnie papryczki z tego krzaka. I też korzenie tam daję, bo tam mam większy dołek, a tu już sobie po prostu ten kompost rozsypuję. Jak zaczynałam kopać tą grządkę, to widzieliście, że tu jest bardzo sucho. Dlatego teraz, po zakopaniu tej mojej masy organicznej, świeżej, ja muszę to porządnie podlać, nawilżyć tak, żeby ta woda przeszła do tych warstw, gdzie jest ta masa organiczna, żeby ona zaczęła się rozkładać, bo naprawdę nie wiem, kiedy możemy spodziewać się deszczy w Anglii. Taka dziwna anomalia pogodowa, bo to przecież Anglia słynie z tego, że jest mokra, wilgotna, deszczowa, a tu proszę, całe lato i my mamy totalną suszę. Przyniosłam sobie na razie 2 konewki, ale za chwileczkę przyniosę sobie oczywiście więcej wody. Myślę, że jeszcze co najmniej 2 konewki na tą suchą masę musi przyjść. Przy okazji por dostanie wody. A po takim porządnym zlaniu tej grządki ja przykryję tą grządkę kartonem, żeby utrzymać tą wilgoć jak najdłużej. O, super karton, duży. Także żeby utrzymać tą wilgoć jak najdłużej, żeby ta masa się przerabiała, bo w suszy to raczej nie bardzo się przerobi, to przykryję to kartonem i muszę przejrzeć moje nasiona, żeby zobaczyć, co tu mogę jeszcze wysiać, bo na początku września możemy wysiewać tak jak na przykład sałaty, rzodkiewkę, rukolę, możemy nie wiem czy... Oj, na sznurku mam, słuchajcie, akurat przy kamerze wisi ścierka do naczyń.
I nie wiem, czy tam Wam nie zawiewało, także przepraszam za efekty specjalne. Wracam do tego, co tu mogę. Mogę sałatę, rukolę, rzodkiewkę. Myślę, że jeszcze zdążę wysiać rzepę czarną, której nie wysiałam, ale to tylko kilka, bo tylko ja używam i też nie za często. Także na razie niech ta grządka tak zostanie na kilka dni. Ja sobie w tym czasie przejrzę to moje nasiona, które mam nowych w tym roku już nie planuję kupować. I tak przygotowaną grządkę wezmę kamieniami, okryję, żeby mi ewentualnie wiatr tego nie zwiał i tak grządka po grządce będę sobie szykowała. A teraz przejdziemy do grządki, gdzie miały być ziemniaki, ale tam nic się nie dzieje. Zobaczymy, czy cokolwiek się dzieje. Jeżeli nie, to będę po prostu przygotowywała do zimy kolejną grządkę. No to zobaczmy, czy cokolwiek tu się coś dzieje. Tutaj miałam rozłożoną trawę po skoszeniu. Też już wyschła praktycznie na wiór. No i tak, na powierzchni nie widać kompletnie nic. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu sadziłam te ziemniaki, ale sadziłam 3 rządki, także chyba gdzieś tu powinien jakiś być. No i coś tu jest. Ziemniak jest nadal zdrowy, ale nic tu nie rośnie. Jest nawet wilgotny, także skoro nie zgnił i jest w ziemi, to może jest szansa, że jak będzie tutaj wilgotno, to zacznie rosnąć. Korzonki tu się rozwijają, nie ma żadnej pleśni. Także wiecie co? Niech to wraca po prostu do ziemi. Już mi aż tyle tych grządek nie trzeba teraz. Jeżeli wykorzystam tą na sałaty, rzodkiewki, takie szybkie warzywka, to ta niech sobie będzie. Po prostu ją teraz mogę zacząć podlewać, ponieważ mam więcej czasu. Papryki, pomidory już się kończą, więc nie wymagają aż tyle pracy. Także kochani, przygotowujemy się do zimy, przygotowujemy się do następnych nasadzeń. Napiszcie w komentarzach, czy też jeszcze coś wysiewacie, czy tylko przygotowujecie grządki tak jak ja. Jak ta akurat jest przykryta, bo zastanawiam się grubo nad tym, czy coś tutaj jeszcze wysiać. Jeżeli bym nie wysiewała, to żadnych warzyw, to na pewno wysiałabym tutaj poplon i w tym roku myślę nad gorczycą, żeby ewentualnie pozbyć się bakterii. Nie miałam jakichś chorób bakteryjnych, ale w moich dyniowatych jest mącznik, także na pewno jakieś tutaj są choroby grzybowe, dlatego myślę nad gorczycą, żeby wysiać gorczycę. Ale to zobaczymy. Zobaczymy, jak to jest, a ziemniakom daję jeszcze szansę. Pokażę Wam może z bliska, tak sobie pomyślałam, że z bliska Wam pokażę, jak ten ziemniak wygląda. I słuchajcie, idą u mnie chmury, także chyba przeleci jakiś deszczyk, co byłoby super. Ziemia jest wilgotna i myślę, że to też dzięki właśnie tej grubej warstwie mojej skoszonej trawy. Chodź, daj mi jakiś plon. Do świąt Bożego Narodzenia jeszcze trochę zostało, także... O, i nawet dżownice tu są, także super. Przykrywam i niech się dzieje. Deszczu to było jak na lekarstwo, ale niestety wystraszyło mnie na tyle, że musiałam zdjąć pranie. Dobrze, że tak jak Wam mówiłam, na jednej długości jak wisi pranie, to się szybciej wysusza i tylko tam leciutko muszę dosuszyć. Już nie wieszałam drugi raz, bo mamy chmury i sprawdziłam na prognozie pogody, że ma znowu popadywać, ale to był taki szałerek. Teraz czas na kawkę, już po takiej pracy ogrodowej na dziś. A w tym czasie zrobiłam już pasatę z pomidorków, które dzisiaj zebrałam. Zdążyła ona lekko przestygnąć, także mogę trzymać w rękach. I do tej pasaty dałam tą cukinię, którą Wam pokazywałam, bo była dobra, także zagęściłam to po prostu cukinią. Także nie wiem, czy to się nadal nazywa pasata, czy nie, ale super, a i smak też super. Czyściutki taki sos pomidorowy z tą malutką cukinią.
A w międzyczasie, może nie w międzyczasie, tylko w ostatnich tygodniach zaczęłam robić dynie na szydełku. Na razie są wypchane, tutaj jeszcze brakuje elementów dekoracyjnych i może w przyszłym tygodniu pokażę Wam, jaką sobie wymyśliłam dekorację z tych właśnie szydełkowych dyni. Także mam tego samego koloru 3 malutkie i taką średnią. A jeszcze znalazłam gdzieś kawałeczek wełny i zrobiłam sobie taką płaską, białą, bo oczywiście odmian dyni jest bardzo dużo, także u mnie szydełkowych odmian dyni też jest kilka. Także kawka oczywiście na zakończenie prac ogródkowych na dziś. Idę zmontować teraz dla Was ten odcinek. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za bycie ze mną do końca w moich ogrodowych rewolucjach. Napiszcie w komentarzu, czy też już macie przygotowane grządki do jesieni i zimy, czy planujecie coś wysiewać, wysadzać, dosadzać. Wszystkim moim subskrybentom oczywiście jestem niezmiernie wdzięczna za to, że ze mną jesteście, że zostawiacie lajki, komentarze. A wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. Miłego dnia i widzimy się oczywiście za tydzień. Pa, pa!